Urszula Wilk, malarka. No, malarka, nie artystka, malarka. Dla mnie to dosyć duża różnica. Bardzo często artyści używają różnych mediów po to, żeby realizować swoje wizje malarskie. Często używają malarstwa, ale używają. Ja natomiast maluję, więc jestem malarką. Tak do końca nie wiem, czy ja wybrałam malarstwo, może malarstwo mnie wybrało. To, co mnie interesuje, to chyba ciemność i światło, tak bym to powiedziała w malarstwie. I wokół bieli i tych wszystkich błękitno-burych brudów krążę i one jakoś tak mi są bardzo, bardzo bliskie. Wcześniej robiłam prace, w których ekspresja była po mojej stronie, a w tej chwili jakby ekspresja przeszła na drugą stronę, to znaczy jakby ekspresja jest po stronie farby i materii malarskiej. Żeby namalować prace, które teraz robię, ja się muszę bardzo precyzyjnie przygotować, żeby przygotować jakby sytuację dla materii malarskiej. Mam takie poczucie, jakby ta materia żyła i sobie sama radziła. Ja czasami w jakiś dialog z nią wchodzę, a czasami jej pozwalam, żeby robiła sobie co chciała. No to są właśnie te emocje. Mam takie poczucie, że zetknęłam się z materią malarską, która jest jakimś bytem żyjącym i zmagam się z nią, współpracuję. Linie ta materia malarska mnie zaskakuje, uwalnia się, ucieka. Mam takie poczucie, że nie do końca to kontroluję, a jednocześnie mnie to cieszy. Nie chcę być panem i władcą w pracowni. Każdy z tych elementów może istnieć samodzielnie, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mogę z nich budować takie duże przestrzenie i to wszystko mi się tak gdzieś rozrasta. To podobnie jak z tymi liniami, że to gdzieś tam ucieka, prawda? I nie do końca mogę to złapać i to jest dla mnie chyba najbardziej interesujące. I ja tak pomyślałam sobie, czy w ogóle jest możliwa abstrakcja geometryczna, która jest tworzona w sposób ekspresyjny, bo w pewnym sensie te moje blumetrie, te linie, one są wykreślane, tylko że one są wykreślane jakby, nie wiem, grawitacja wykreśla je, więc one są niesamowicie same sobie ekspresyjne, a jednocześnie jest z nich porządek. No i może to są geometryczne prace. Może to jest abstrakcja geometryczna. To jest coś takiego jak z kulą śniegu, to znaczy coś, co się zaczyna i każdy kolejny obraz mi otwiera kolejną ścieżkę i pokazuje nawet czasami kilka różnych ścieżek i momentami jest tak, że staram się być konsekwentna, ale bardzo lubię, jak te wszystkie boczne ścieżki mnie uwodzą i zostawiam obrazy, idę w zupełnie innym kierunku, potem wracam. Nie wiem też, jak to nazwać, może dlatego, że wszystkie artystyczne utopie są mi bardzo bliskie i gdzieś to jest związane z jakimś rodzajem wiary. Że coś nagle, to nie jest natchnienie. To w ogóle nie o to chodzi, że po prostu, że obrazy się pojawiają. Jeśli ja nie zauważę tego momentu pojawienia się, to one mi uciekają, one znikają i wtedy jest mi strasznie szkoda, bo tamtego momentu już nigdy nie jestem w stanie złapać. Ja to nazwałam obrazy chciane, niechciane. W Galerii Sztuki Współczesnej rozwinęłam taki duży rulon prac i pozwoliłam ludziom, żeby sobie wybrali fragment, który chcą i po prostu mogą sobie wyciąć. Dla mnie w ogóle najpiękniejsze było to, co pozostało. To, co jest niby niechciane. I widziałam też, z jaką przyjemnością ludzie kadrowali sobie własne prace, bo tak naprawdę w tej pracy, no to trudno powiedzieć, kto tutaj jest twórcą, bo no pewnie w jakimś stopniu oni, znaczy na pewno bardziej oni niż ja. Myślę, że każdy artysta na jakimś tam etapie kadrował pracę w swoim życiu i za każdym razem dla mnie na przykład to było takie doświadczenie negatywne, bo każdy kadr wycięty, który jest w obrazie i wiesz, że chcesz go wyciąć, wygląda rewelacyjnie, w momencie, kiedy jak go wytniesz, on umiera. Tak jakby, jeżeli zabierasz kontekst, który wydaje ci się, że jest na przykład, że jest niepotrzebny albo że jest zły, ale w momencie, kiedy tego kontekstu zabraknie, to już to, co jest wycięte, dla mnie też nie miało wartości. Za każdym razem to była porażka i za każdym razem to gdzieś tam niszczyłam. Trochę to jest tak jak powietrze, prawda? No po prostu oddychasz i musisz oddychać. Tak samo ja maluję i muszę malować. Jaki efekt wizualny tego jest, na jakim to jest poziomie doskonałości czy niedoskonałości, tego nie wiem, bo nie mam dystansu do tego. Natomiast samo zaangażowanie emocjonalne moje jest tak duże, że to z jednej strony mnie spala, z drugiej strony mnie buduje.